Hej, hej, witaj serdecznie w Storytime, czyli w krótkim odcinku do 5 minut w serii, w której opowiadam o swoim życiu, o jakichś przygodach, spostrzeżeniach, o różnych takich rzeczach, które mogę zmieścić w krótki okres czasu 5 minut. I to będzie jedna z tych historii. Słuchajcie, jestem w trakcie pisania mowy weselnej i też mojej przysięgi i w międzyczasie zaczęłam tak zastanawiać się, zaczęły mi się przypominać historie jakieś z przeszłości, coś, co mogę użyć w czasie rozmawiania z moimi gośćmi, w czasie przemowy. No i tak wpadłam właśnie, przypomniało mi się pierwszy raz, jak poznałam moich teściów. Słuchajcie, mój facet jest marynarzem. Jak go poznałam, to miesiąc po poznaniu on wyjechał na wodę, wyjechał na ocean i nie było go 3 miesiące. W międzyczasie cały czas byliśmy tam w kontakcie, prawda? No i on wraca. Ja chciałam podjechać, Boże, jaki mam piękny widok na plecach. Tak stanę, żebyście mogli sobie obserwować, bo jest i muzeum, przepraszam, nie muzeum, biblioteka, tylko teraz staram się to nastawić, żeby fajnie było widać. Jest i biblioteka publiczna i fajne tam budynki są jeszcze. I wyobraźcie sobie, że przyjeżdżam, żeby spotkać się z tym facetem po niewidzeniu go 3 miesiące i są też jego rodzice. I od razu, jak tylko tam weszłam do tego pomieszczenia, w którym czekaliśmy na ich powrót ze statku, to podchodzi do mnie, ja już wiedziałam ze zdjęcia, jak wygląda jego mama, wiedziałam, czego się spodziewać, ale słuchajcie, podchodzi ona do mnie, patrzy się na mnie i mówi: o Boże, Joey mówił, jaka jesteś mądra, nigdy nie powiedział, jaka jesteś piękna. I mi się tak mi się miło zrobiło, to było dosłownie pierwsze zdanie, które usłyszałam od mojej teraz już przyszłej teściowej. Więc na pewno chcę o tym wspomnieć, że sprawiła od początku, że taka czułam się, taka przywitana, zaakceptowana, taka, miło mi się po prostu zrobiło, że tak o mnie Joey opowiadał, że jestem właśnie fajną, mądrą dziewczyną, zamiast się skupiać tylko i wyłącznie na mojej urodzie, bo też w takich związkach byłam, jak byłam młodsza, jeszcze modelką, to byłam też w takich związkach, gdzie faceci ze mną byli dla mojego wyglądu i mieli gdzieś to, jakim jestem człowiekiem, jaki mam charakter i co sobą reprezentuję, ważne było, jak wyglądam. Więc to mi tak uderzyło mi to w takie poczucie z przeszłości, że czy ci ludzie mnie naprawdę kochają, czy kochają mnie za to, jak wyglądam. Więc to było dla mnie piękne, że to było pierwsza moja interakcja z nią. Natomiast jego ojciec jest mega cichy. W ogóle nic nie mówił. Jak usiedliśmy w trójkę z tą mamą, z ojcem, to ta mama setkę pytań. A powiedz mi, jak ty robisz to, a co robisz tu, a opowiedz swoją historię życia i o wszystko zaczynała się pytać. No to ja jej tam starałam się, wiadomo, opowiadać, a ten ojciec cały czas cicho. No i cicho. W końcu ja opowiadam, że jak byłam w Polsce, to uczyłam dzieci i dorosłych też, ale głównie właśnie osoby na podstawowym raczej poziomie, jak byłam w Polsce, czyli głównie dzieci, uczyłam je angielskiego. I na to ten ojciec w ogóle po pół godziny nic nie mówienia mówi tak pod nosem: poor kids, czyli biedne dzieci. I wszyscy po prostu od razu w śmiech. O, że biedne dzieci, że ty ich uczysz. Ale to chodzi o to, że on już wiedział, jakie ja mam poczucie humoru i to było tak mega zabawne. Wiedział, kiedy się po prostu odezwać z takim fajnym, sarkastycznym, uszczypliwym komentarzem i żartem. I on właśnie taki jest, ten człowiek. Niesamowity facet. Kocham go chyba najbardziej w tej rodzinie, nie licząc mojego faceta, to właśnie jego ojciec, bo jest mega zajebisty facet. I to pierwsze spotkanie z nimi było po prostu tak miłe. I dało mi od razu nadzieję na to, że to będzie fajny związek, ponieważ duże znaczenie ma to jednak, z jakiej rodziny pochodzi twój partner, co wyniosła z domu, co sobą reprezentuje. Także dzięki wielkie za spędzenie ze mną czasu na tym szybkim Storytime odcinku. Teraz już wiecie, jakie były moje pierwsze interakcje z moimi teściami i bardzo je za nie kocham. Bardzo ich za nie kocham. Na razie, hej!